Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na przepis, który idealnie sprawdzi się jako ozdoba wielkanocnego stołu. Przygotujemy lekką i puszystą babkę w kształcie baranka. Proste i szybkie ciasto, które wprowadzi nas w świąteczny nastrój. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie ciasta znajdą się na Waszych świątecznych stołach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego wielkanocnego baranka zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesiewam 100 g pszennej mąki tortowej, 50 g skrobi ziemniaczanej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję jeszcze niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą rózgi, tylko do rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą. Do osobnej dużej miski przelewam 2 duże jajka i dodaję do nich 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przez kilka minut na wysokich obrotach do uzyskania gęstej, puszystej masy. Dobrze ubite jajka powinny co najmniej podwoić swoją objętość i nabrać jasnego koloru. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zmniejszam obroty miksera na średnie i dodaję do jajek 100 ml oleju rzepakowego. Robię to wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia. W ten sposób olej i jajka powinny połączyć się bez najmniejszego problemu, a cała masa nie straci swojej puszystości i objętości. Po wmieszaniu oleju dodaję do jajek 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego, krótko mieszam całość do połączenia i odkładam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Zamiast ekstraktu możecie użyć pasty waniliowej, cukru z wanilią, dodajcie go w razie czego razem z cukrem lub innego waszego ulubionego aromatu. W końcu baranek nie musi mieć smaku wanilii. Na tym etapie pozostaje nam już tylko dodać składniki suche. Robię to powoli, w 3 partiach i za każdym razem krótko mieszam zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Robię to tylko do chwili, kiedy przestaję widzieć mąkę. W ten sposób nie przemieszacie ciasta i nie wybijecie z niego całego powietrza. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że gotowy baranek wyjdzie lekki i puszysty. Tak przygotowane ciasto przelewam do solidnie natłuszczonej i obsypanej bułką tartą formy w kształcie baranka o wysokości 27 cm, długości 15 i szerokości 7. Są to wymiary zewnętrzne, a sam baranek jest odrobinę mniejszy. Orientacyjnie podpowiem, że forma ma pojemność 900 ml. Ważne jest, żeby uważnie obsypać formę bułką tartą, szczególnie miejsca, w których spotykają się połówki blaszki. Jeśli zrobicie to dobrze, bułka uszczelni całość i ciasto nie wypłynie z formy w trakcie pieczenia. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na około 40 minut do suchego patyczka. Dla bezpieczeństwa polecam postawić formę na jakiejś większej płaskiej blaszce, która złapie ewentualne wycieki ciasta. Zaoszczędzi wam to później sprzątania piekarnika. Kiedy baranek jest gotowy, wyjmuję go z piekarnika i odstawiam w formie na 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągam go z formy na kratkę i studzę całkowicie. Kiedy ciasto jest wystudzone, wystarczy wyrównać spód tak, żeby baranek mógł stać prosto i opruszyć go cukrem pudrem. Nasza pyszna ozdoba świątecznego stołu jest gotowa do podania. Ciasto wychodzi przyjemnie puszyste i lekko wilgotne. Przechowywane w chłodnym, suchym miejscu długo zachowuje świeżość, więc spokojnie można je przygotować nawet w Wielki Piątek i wsadzić do wielkanocnego koszyczka. Oczywiście jeśli się do niego zmieści. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!